Polska od początku wojny przekazała walczącej Ukrainie potężny arsenał. Według nieoficjalnych źródeł było to m.in. 20 z 51 łącznie posiadanych wyrzutni S-125 NEWA-SC. NEWA to radziecki system obrony powietrznej krótkiego zasięgu. Może zwalczać wiele rodzajów środków napadu powietrznego, w tym samolotów, śmigłowców czy pocisków rakietowych. W zależności od prezentowanego wariantu pozwala na eliminację celów na dystansie do 25 km i pułapie 18 000 metrów. Wyrzutnia może zostać umieszczona na stacjonarnej platformie, samochodzie ciężarowym lub podwoziu czołgu T-55. Wariant NEWA-SC to polska modyfikacja tego systemu. W ramach ulepszeń dodano rejestratory cyfrowe, klimatyzację, unowocześnienia w systemie hydraulicznego, rozwijania i zwijania stacji radiolokacyjnej naprowadzania rakiet. Oprócz tego wymienione zostały komponenty analogowe na cyfrowe, co podniosło odporność zestawu na zakłócenia. Kolejnym zestawem przekazanym Ukrainie przez Polskę jest 9K-33 OSA. To radziecki system ochrony powietrznej krótkiego zasięgu służący do ochrony mobilnych zgrupowań wojsk lądowych. Dzięki zamontowanemu na pojeździe radarowi ma możliwość wykrycia celów na dystansie do 30 km. Uzbrojenie stanowi 6 pocisków rakietowych zamontowanych na specjalnej wyrzutni znajdującej się na dachu pojazdu. Pocisk jest śledzony przez radiowy system naprowadzania. OSA może zwalczać cele na dystansie, w zależności od rodzaju amunicji, od 1,5 do 15 km oraz pułapie od 10 do 12 000 metrów. Osadzona jest na 6-kołowym pojeździe oznaczonym jako BAS-5937. Polska przekazała również 2K-12 KUB, radziecki system obrony powietrznej krótkiego zasięgu. Można za jego pomocą niszczyć środki napadu powietrznego jak śmigłowce, samoloty czy pociski balistyczne poruszające się z prędkością do 600 metrów na sekundę. W zależności od wersji potrafi eliminować cele na dystansie od 4 do 25 km oraz pułapie od 20 do 8 000 metrów. Przeładunek rakiet z transportu na platformę startową trwa około 10 minut. System jest w stanie automatycznie namierzyć jeden cel powietrzny i jednocześnie naprowadzić 2 rakiety Ziemia-Powietrze 3M9. Wyrzutnie zostały osadzone na podwoziu gąsienicowym GM578, zaś dedykowany do systemu radar 1S91 umieszczono na wozie GM568. Jeśli podoba Ci się ten film, daj nam łapkę w górę, udostępnij go swoim znajomym i zostaw komentarz. Nie zapomnij także zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. Dzięki i kontynuujmy. Słowacja przekazała Ukrainie S-300 w kwietniu 2022 roku. To radzieckiej produkcji system rakiet Ziemia-Powietrze przeznaczony do eliminacji celów powietrznych, np. samolotów, śmigłowców czy dronów oraz taktycznych rakietowych pocisków balistycznych. Są zdolne do zwalczania celów oddalonych nawet o 200 km, na pułapie 25 km. Korzystają z wybuchowego paliwa i przenoszą odłamkową, ponad 100-kilogramową głowicę bojową o dużym obszarze rażenia. System jest w pełni zautomatyzowany. Wybierając cele, może łączyć się z centrum dowodzenia oddalonym o 40 km. Niemcy dysponują jednym z najnowocześniejszych typów uzbrojenia, czego dobrym przykładem może być dostarczony Ukrainie zestaw IRIS-T SLM. To krajowej produkcji system przeciwlotniczy opracowany w 2022 roku. Składa się z przeważnie 3 wyrzutni rakiet po 8 pocisków każda, radaru oraz stanowiska dowodzenia. Ma 24 kanały celowania. Służy do zwalczania zagrożeń ze strony wrogich samolotów, śmigłowców, dronów i rakiet na dystansie do 40 km oraz wysokości do 20 km. Uzupełnieniem zestawu są elementy pomocnicze, takie jak zapas części zamiennych, warsztat czy pojazdy przeładunkowe. System cechuje się wysoką mobilnością, a także możliwością zwalczania wielu celów przy niewielkich wymaganiach w zakresie obsługi pojazdów. Pokazał się już z bardzo dobrej strony w trakcie działań bojowych na Ukrainie. Według Kijowa system ten osiągnął 100% skuteczność nawet w odpieraniu zmasowanych rosyjskich ataków, obejmujących więcej niż 12 celów powietrznych. Zestaw IRIS-T SLS, również przekazany Ukrainie przez Niemcy, różni się od swojego młodszego kuzyna przede wszystkim zasięgiem działania. Jest to dystans do 12 km i pułapem od 6 do 8 km. Berlin dostarczył także 52 Gepardy z planami zwiększenia tej ilości o kolejne 15 sztuk.
To samobieżny, lufowy system przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu, zbudowany na bazie czołgu podstawowego Leopard 1. Ukrainie przekazywane są jednak pojazdy w głęboko zmodernizowanej wersji ze zautomatyzowanym systemem kierowania ogniem, charakteryzujący się krótkim czasem reakcji. Uzbrojenie główne stanowią dwie armaty kalibru 35 mm o zasięgu ostrzału dochodzącym do 3,5–5 km w zależności od użytej amunicji. Szybkostrzelność teoretyczną szacuje się na 550 pocisków na minutę na każdą z armat, co pozwala na szybkie pokrycie ogniem obszaru celowania. Poza niszczeniem śmigłowców czy nisko lecących samolotów, zestawy te są skuteczne również przeciw dronom oraz lekko opancerzonym pojazdom naziemnym. Gepard dysponuje także własnym radarem wykrywania i śledzenia celów. Niemcy przekazały również rodzimej produkcji zestaw Skynex. To system obrony powietrznej zaprezentowany po raz pierwszy publicznie w 2016 roku. Składa się z bezzałogowego modułu wieżowego uzbrojonego w armatę automatyczną kalibru 35 mm, systemu dowodzenia i kontroli z głowicą optoelektroniczną oraz trójwymiarowej stacji radiolokacyjnej. Armata z szybkostrzelnością teoretyczną 1050 strzałów na minutę może skutecznie zwalczać szerokie spektrum celów w odległości do 4 km. Wykorzystuje amunicję AHEAD, która jest tańsza od tradycyjnych pocisków rakietowych, używanych obecnie w Ukrainie do zestrzeliwania rosyjskich pocisków i rakiet. Radar może wykrywać obiekty, w zależności od ich typu, w odległości od 25 do 55 km. Dzięki temu system może skutecznie zwalczać niewielkie cele typu drony, pociski manewrujące czy pociski moździerzowe, zapewniając kompleksową obronę powietrzną bardzo krótkiego zasięgu. Podczas wystawy Paris Air Show 2023 prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował o dostawie elementów baterii systemu SAMP-T Mamba do Ukrainy. To francusko-włoski mobilny zestaw obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu przeznaczony do niszczenia pocisków manewrujących, pocisków balistycznych, a także samolotów. Może chronić dany obszar samodzielnie, a także zintegrować go z bardziej kompleksowym systemem obrony przeciwlotniczej. Jego głównym elementem są wyrzutnie pocisków. Każda z nich przenosi 8 rakiet Aster-30 o zasięgu ponad 100 km, rozpędzających się do prędkości 4,5 Macha, czyli ponad 5500 km na godzinę i latających na pułapie do 20 km. Ich producent chwali się też niezwykłą zwrotnością rakiet, szczególnie na dużych wysokościach. Crotale Nouvelle Génération to najnowsza wersja francuskiego systemu obrony powietrznej dostarczona Ukrainie przez Francuzów jeszcze w listopadzie 2022 roku. Może funkcjonować o każdej porze dnia lub nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Jest mobilny i autonomiczny, oparty na pociskach ziemia-powietrze. Ma chronić cywilne, a także wojskowe cele strategiczne oraz siły naziemne. 8 rurowych kontenerów na pociski zamontowano na podwoziu opancerzonego terenowego wozu kołowego z napędem na 4 koła. W porównaniu z podstawową wersją jest uzbrojony w nowy radar wykrywania celów o zasięgu 20 km, radar naprowadzania oraz system naprowadzania. Ponadto korzysta z pocisków Fight-1, które mogą poruszać się z prędkością 3,5 Macha, to jest około 4300 km na godzinę. Maksymalny pułap pocisku to 9 km, a jego zasięg sięga 15 km. MiM-23 Hawk to amerykański system przeciwlotniczy, który wszedł do służby w 1960 roku. Przed wprowadzeniem Patriotów stanowił podstawę wyposażenia państw NATO. Jest wciąż używany, m.in. w Hiszpanii, która zmodyfikowała je i dostarczyła Ukrainie. Ulepszenie polegało na wymianie analogowych elementów na cyfrowe oraz sparowaniu z nowoczesnym radarem Sentinel, co skróciło czas reakcji, a także poprawiło możliwości śledzenia celów. Początkowo zasięg systemu wynosił 25 km dla celów znajdujących się maksymalnie na pułapie 14 km, lecz w późniejszych wariantach zastosowano pocisk rakietowy o większych możliwościach. Ten był zdolny zwalczać cele na dystansie do 40 km znajdujące się na pułapie 18 km. Pocisk może osiągnąć prędkość maksymalną 817 metrów na sekundę, a za skuteczną eliminację celu odpowiada głowica odłamkowa o masie 54 kg. Wystrzeliwany jest z holowanej lub samobieżnej wyrzutni zawierającej 3 pociski. Spada 2000 to włoski system obrony powietrznej na małych i średnich wysokościach, przekazany Ukrainie przez Hiszpanię.
Używa rakiet Aspide 2000, które wykorzystują zapalnik zbliżeniowy do detonacji głowicy odłamkowej. Mają zasięg około 25 km i mogą przechwytywać nadlatujące wrogie jednostki. System posiada radar o zasięgu 60 km, który potrafi śledzić do 100 celów jednocześnie. Ponadto radar cechuje odporność na elektroniczne środki zaradcze. Spada jest również mobilna oraz interoperacyjna. Może koordynować działania z innymi systemami obrony powietrznej w promieniu 10 km. Włoska broń składa się z centrum wykrywania i 2 lub 4 sekcji ogniowych. Każda sekcja wyposażona jest w 2 wyrzutnie rakiet, w których znajduje się 6 gotowych do wystrzelenia rakiet Aspide 2000. Stany Zjednoczone, słynące z najnowszego i najlepszego na świecie uzbrojenia, przekazały Ukrainie NASAMS, którego używają do obrony Waszyngtonu. To rakietowy system przeciwlotniczy średniego zasięgu produkowany przez amerykańską firmę Raytheon i norweski koncern Kongsberg. Pozwala na likwidację środków napadu powietrznego w zależności od zastosowanej amunicji na dystansie około 25 km lub 40 km. Może także wykorzystywać jako efektor pociski rakietowe Sidewinder. Występuje w wariancie stacjonarnym oraz mobilnym umieszczanym na wielozadaniowych samochodach opancerzonych Humvee lub gąsienicowych transporterach opancerzonych M113. Z racji na to, że NASAMS jest systemem o otwartej architekturze, możliwa jest integracja z nim różnego rodzaju radarów. Avenger jest kolejnym zestawem rodzimej produkcji przekazanym przez Amerykanów. To mobilny system przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu osadzony na podwoziu samochodu wielozadaniowego Humvee. Jego uzbrojenie stanowi wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm oraz 8 pocisków przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu Stinger. Zasięg rażenia tego systemu wynosi około 5 km. Zestaw ten może poruszać się z prędkością maksymalną wynoszącą 90 km na godzinę i potrafi odpalać pociski przeciwlotnicze w ruchu. Patriot to amerykański system obrony przeciwlotniczej o krótkim zasięgu najbardziej pożądany przez Ukrainę. Charakteryzujący się dużą mobilnością zestaw jest przekazywany przez poszczególne państwa NATO, m.in. Niemcy, Holandię czy USA. W ciągu godziny może być gotowy do działania, a wszystkie jego elementy są zamontowane na naczepach lub specjalnych ciężarówkach. Również na ciężarówce zamontowany jest specjalny dźwig do przeładowywania wyrzutni pocisków, nazywany ze względu na swoje gabaryty ogonem skorpiona. Sama wyrzutnia może przenosić z kolei 4 pociski typu PAK-2 o zasięgu do 160 km lub 16 pocisków typu PAK-3 o zasięgu 45 km. Rozpędzają się do maksymalnej prędkości 5 machów, czyli ponad 6000 km na godzinę. Sercem systemu jest zaawansowany, odporny na elektroniczne środki zaradcze radar, który potrafi wykrywać małe, szybko poruszające się cele pokroju pocisków balistycznych, a także obiekty o obniżonej wykrywalności, np. samoloty dysponujące taką technologią oraz pociski manewrujące. To wszystko na dziś. Zapraszamy do subskrypcji kanału, polubienia i udostępnienia filmu. Czekamy również na Wasze komentarze. Dziękujemy i do zobaczenia już wkrótce.